Bardzo tutaj was dużo jest. Wiem, że takie osoby pewnie jak Kanye West by się czuły, dla nich była to pewnie dosyć kameralna sytuacja. No dla mnie jest to dosyć ekstremalne, ale postaram się to jakoś dźwignąć. Teraz tak, na ogół moje wykłady dotyczą raczej projektowania i dużo chętniej mówię o kreacji, o swoich projektach, więc dzisiejszy temat może nie jest tak seksowny, no bo dotyczy przetargów, ale zgodziłem się na przyjęcie tego zaproszenia na ten wykład, bo jest to jednak coś, co tworzy naszą rzeczywistość, dotyczy każdego z nas i jest po prostu bardzo ważne i myślę, że warto o tym porozmawiać, bo jest to taki temat, który szerząc pewne idee możemy rzeczywiście zmienić trochę to, jak to dzisiaj wygląda. I teraz może mówiąc o przetargach, chciałbym najpierw jakby narysować trochę wrócić do historii i przypomnieć, jak to wszystko się działo, jak nasz rynek się rozwijał, skąd pewne rzeczy się wzięły, dlaczego pewne sprawy wyglądają tak, jak wyglądają. I robiąc taki właśnie rys historyczny, taką linię przypadkiem stwierdziłem, że właśnie mija równo 20 lat mojej pracy zawodowej. Czas strasznie szybko leci. Z tego, co widzę, no to większość z was tutaj jest jednak młodsza, dlatego o pewnych rzeczach chciałem tutaj powiedzieć, że powiedzmy koniec lat 90. i początek lat 2000. To był taki boom, tak naprawdę taki największy rozwój polskiej reklamy, prawda? I to jest rzeczywiście ta polska gospodarka wtedy się bardzo rozwijała, ruszyła reklama. I to był taki moment, kiedy jeszcze coś takiego jak studia graficzne, grafika, branding za bardzo nie funkcjonował, nie istniał, trochę nie wiadomo było dokładnie, o co w tym chodzi. Natomiast, tak jak powiedziałem, rozwijała się reklama i wtedy rzeczywiście wśród klientów i na rynku wykształciły się pewne maniery takie dotyczące właśnie przetargów. I później właściwie dopiero takim powiedzmy drugim okresem, gdzieś tam właśnie po latach 2000 to był znowu taki rzeczywiście wyraźny rozkwit, jeżeli chodzi o studia graficzne, studia packagingowe, brandingowe. To się zaczęło bardzo rozwijać. Natomiast dla wielu klientów wtedy pamiętam, to nie była zrozumiała różnica pomiędzy art dyrektorem a designerem. Znaczy często projekty brandingu albo projekty opakowań były zlecane agencjom reklamowym. Agencje reklamowe często nie wiedziały do końca, co z tym zrobić. To się oczywiście stopniowo uporządkowało. Natomiast był taki moment rzeczywiście dosyć krytyczny, że studia graficzne i w ogóle design był traktowany trochę tak jak reklama, prawda? I teraz w momencie, jeżeli dana firma robi przetarg na jakąś dużą kampanię reklamową, no to wygląda to tak, że rzeczywiście agencja reklamowa, w zależności oczywiście jak rozległy, jak trudny to jest temat, ale w ciągu, od 24 pewnie do 72 godzin, dobrze się spinając, siedząc po nockach, wspierając się miękkimi narkotykami, są w stanie wygenerować jakieś super pomysły i przedstawić jakiś pomysł na kampanię. I później dzięki temu są w stanie uzyskać rzeczywiście dosyć lukratywne zlecenie, często również z budżetem mediowym, które rzeczywiście pokrywa na tyle kosztów, że taka agencja była w stanie, startować do 10 przetargów, wygrać, 2 na 10 i ona naprawdę funkcjonowała. Natomiast tak jak wiemy, w projektowaniu graficznym wygląda to zupełnie inaczej. To znaczy te proporcje pomiędzy tym, co trzeba przedstawić na prezentacji, pomiędzy efektem końcowym, ten czas, który jest poświęcony, jest zupełnie inny, prawda? Dlatego, że nie da się po prostu zrobić pewnych rzeczy w 24 godziny, tylko to po prostu jest czas i tutaj to jest rzemiosło, tu się nie da obejść na skróty, to nie jest koncepcja. Trzeba posiedzieć ileś dni nad wyborem fontu, trzeba posiedzieć, to jest rzeczywiście bardzo dużo pracy. I w przypadku, brandingu czy packagingu, tak naprawdę na prezentację my przynosimy często 90% gotowego produktu, prawda? No bo przedstawiamy całą strategię, przedstawiamy ideę, przedstawiamy design i właściwie to jest prawie wszystko. Później oczywiście w zależności od tego, jak rozległy jest ten projekt, dalej są jakieś tam rozwinięcia, dalsza praca. Więc oczywiście takie bezpłatne przetargi były dosyć bolesne i one są rzeczywiście destruktywne.
Ja pamiętam, że wtedy w ogóle jak nastąpił właśnie taki rozwój w ogóle powiedzmy tego designu, wpadłem na taki pomysł, gdzieś tam siedząc wspólnie, zdaje się, że z kolegami z Mama Studio, żeby stworzyć STGU, które było no takim pierwszym stowarzyszeniem, które gdzieś tam polaryzowało i w ogóle jakoś zorganizowało ten cały ruch projektowania graficznego w Polsce, bo to się wtedy rzeczywiście rodziło. I też pewne rzeczy wtedy, pamiętam, zostały jakoś tam uporządkowane, jeżeli chodzi o pracę, o pewne zasady funkcjonowania, o pewne standardy, to jakby rzeczywiście był taki krok do przodu. I gdzieś tak wiadomo, że to, co ja pokazuję, te wykresy, one są bardzo umowne, ale one trochę pokazują, jak to się rozwijało. I tak naprawdę mniej więcej po tym roku myślę, że nastąpiło już takie rozwinięcie rynku i zaczęły powstawać rzeczywiście studia stricte brandingowe, które się specjalizowały w brandingu. Klient też zaczął wymagać tego brandingu, zaczął go rozumieć i to się zaczęło gdzieś tam jakoś już bardziej tworzyć. Zresztą ja wtedy też właściwie od tamtego czasu się już skoncentrowałem tylko na brandingu. I wtedy właśnie no, był taki moment, kiedy te praktyki, o których powiedziałem, czyli na przykład darmowe przetargi, były powszechne i w momencie, jeżeli to nie jest, prawda, jakaś tam ulotka czy folder, czy coś tam, co można zrobić szybko, tylko to są naprawdę projekty, które wymagają dużego przygotowania strategicznego, które wymagają naprawdę sporego czasu, żeby to przedstawić i to były przetargi niepłatne, co było jakby powszechne. A jak wiemy, zasada na świecie jest prosta. No jeżeli ktoś daje coś za darmo, no to bierzemy, prawda? No bo jak żeby inaczej. No i rzeczywiście było coś takiego, że no, każdy z nas na pewno z tamtego okresu miał dużo lepszych i tych gorszych doświadczeń, czyli klienci często robili po prostu przetargi, na których wymagali od nas bardzo dużo, w ogóle przygotowania 15 elementów. Zapraszane było do przetargu, nie wiem, 6-8 firm, co jest jakby w ogóle absurdem. No i później, prawda, ktoś tam to wygrywał, to oczywiście wszystko było za darmo. I wtedy również z gronem znajomych z konkurencyjnych studii brandingowych założyliśmy pod egidą SAR-u Klub Brand Design. I tak jak mówię, wtedy to było tuż też przed kryzysem, więc naprawdę była taka sytuacja, że że jakby te praktyki przetargowe doprowadziły do sytuacji, że wiele studii no było powiedzmy na granicy bankructwa, część się zawinęła i sytuacja była naprawdę trudna. To znaczy po prostu nie dało się, że tak powiem, normalnie funkcjonować, rozwijać w takich warunkach jakby. No i wtedy usiedliśmy z naszą konkurencją do stołu, bo tych dużych firm brandingowych nie jest tak dużo, więc rzeczywiście da się to środowisko zebrać. Powiedzmy mówię o tych studiach, które są zapraszane do jakichś rzeczywiście sporych, odpowiedzialnych projektów. No i po prostu zawarliśmy taką ustną umowę. Zobowiązaliśmy się, że po prostu nie startujemy w niepłatnych przetargach. Prawda? Wiadomo, jest kryzys, każdy chce przetrwać, więc wiemy jak to jest. Każdy gdzieś tam, prawda, zastanawia się, czy się jednak nie złamać, no bo może albo odrzucić, albo prawda, zrobić za darmo i ryzykować. I to, co było jakby wielkim zaskoczeniem, myślę, dla nas wszystkich, to jest to, co tutaj teraz pokażę, czyli nastał złoty okres i jakby życie się zmieniło właściwie z dnia na dzień. Czyli nagle się okazało, że w momencie, jeżeli klient wysyła zaproszenie, nie wiem, do 4, 5 czy iluś tam studii brandingowych i każde z nich daje odpowiedź, że nie startuje w przetargu niepłatnym, nagle się okazuje, że te fundusze się znajdują, nagle się okazuje, że ten przetarg może być płatny, nagle się okazuje, że może nie ma sensu zapraszać 6, bo po co przepłacać, tylko może wystarczą 3. I to momentalnie jakby uporządkowało rynek. To oczywiście spowodowało, że te studia brandingowe mogą też oferować jakby wyższą jakość, dlatego że wiadomo, że szczególnie jak to jest duże studio, gdzie zatrudniamy ileś tam osób, którym finalnie trzeba zapłacić pensję i tak naprawdę jest liczona godzinówka, no to też szefowie studii brandingowych, no to jest zawsze taka decyzja, ile ja mogę poświęcić na ten projekt, prawda? Ile mogę jakby poświęcić, krótko mówiąc, pieniędzy, bo są to gdzieś tam często wychodzą to spore naprawdę kwoty. Natomiast w momencie, jeżeli te przetargi są płatne, można rzeczywiście, powiedzmy, bardziej rzetelnie, dłużej i więcej czasu poświęcać, bardziej profesjonalnie podchodzić do projektów.
I oczywiście jest to sprawa pewnej też jakby no zrozumienia tego, bo można powiedzieć, że dobra, no zawsze się znajdzie ktoś, kto to weźmie za darmo, prawda? No ale to jest jakby, no tutaj, to jest tak naprawdę w waszych rękach, prawda? To znaczy, jeżeli rzeczywiście postanowicie, że nie będziecie robić za darmo, to po prostu rynek się zmieni, rynek będzie musiał się do tego dostosować, prawda? Ja jakby w ogóle jakby nie rozumiem tych praktyk, bo dla mnie to jest to samo, jakbym, nie wiem, zlecił uszycie garnituru, prawda, do 5 krawców i po prostu później stwierdził, który jest najlepszy i tylko temu zapłacę. Jakby, to jest rzeczywiście pewna praca, którą się wykonuje. Oczywiście ja idę do takiego krawca, do którego z jakiegoś powodów na podstawie jego doświadczeń i tego, co on robi, ufam i wiadomo, zawsze idąc do restauracji też w pewnym sensie ryzykujemy, czy nie dostaniemy, nie wiem, niesmacznego dania, prawda? Więc jakby to jest gdzieś tam to takie ryzyko handlowe, natomiast jakby niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego zespół ludzi ma pracować przez 2 tygodnie za darmo, przynosząc na talerzu właściwie gotowy produkt. Więc no to jest na pewno taka sugestia, żeby rzeczywiście nie robić tego, żeby pilnować, żeby te przetargi były etyczne, były fair play. I tutaj chciałem wam zaprezentować, my stworzyliśmy właśnie w klubie Brand Design taką, powiedzmy, broszurkę przetargowego fair play, którą wysyłamy i można wysyłać do każdego klienta, żeby też klientów edukować, bo oni też jakby z pewnych rzeczy sobie po prostu nie zdają sprawy albo są, nie wiem, przyzwyczajeni, no bo skoro wszyscy tak robią, to dlaczego my nie? I ta broszurka przedstawia parę zasad. Jakby no, pierwsza rzecz to jest właściwie najważniejsza, że każdy klient ma 2 drogi, prawda? Czyli pierwsza droga to jest po prostu dobranie sobie partnera do współpracy. I oczywiście to jest droga, której wam wszystkim bardzo życzę. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że ona jest absolutnie najlepszym rozwiązaniem dla obydwu stron. I sam miałem szczęście no, dosyć często uczestniczyć właśnie w takiej współpracy, kiedy dochodziło do spotkań, do rozmowy, do, nie wiem, prezentowania portfolio, ewentualnie rozmowy, jak my widzimy rozwiązanie danego problemu i jak byśmy do tego podeszli. I wtedy rzeczywiście klient ma po pierwsze możliwość poznania fizycznie ludzi, z którymi będzie pracował przez kolejne kilka miesięcy, czasem nawet lat, no bo to są jednak, no jesteśmy ludźmi, to są relacje ludzkie i nikt nikogo nie powinien zmuszać do pracy na przykład z osobami, które nas denerwują albo ich nie tolerujemy, bo po co jakby, życie jest na to za krótkie. I wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie gdzieś tam się dogadać, klient jest w stanie znaleźć sobie zespół, który jemu odpowiada, który pracuje w taki sposób, jaki mu odpowiada, który myśli podobnie i wtedy zaczyna się współpraca. Ta współpraca wtedy wygląda zupełnie inaczej niż przetarg, czyli konkurs piękności, że wszyscy w ukryciu coś tam robią, najczęściej z ograniczoną ilością wiedzy często. I później nagle jest odsłanianie i mówimy, prawda, kto wygrał, tylko jest tutaj pewien proces, dlatego że jeżeli firma dana decyduje się na współpracę z jakimś studiem na podstawie ich doświadczenia, na podstawie ich portfolio, na podstawie rozmowy z nimi i jakby poznania, jak oni w ogóle to widzą, to właściwie jest to gwarancja, że takie studio jest w stanie dojść i przynieść im to, czego oni oczekują, prawda? I często to nie jest za pierwszym razem, bo po prostu to wygląda tak, że po prostu często się zdarza, że studio robi, nie wiem, pierwszy rzut i klient mówi, że nie, to jeszcze nie jest to, prawda? W przypadku przetargu to już by ich praca poszła na marne, zostałaby po prostu odrzucona i wybrany by była na przykład inny projekt innego studia, który też być może nie byłby dokładnie tym, o co chodzi, ale byłby lepszy, no bo coś trzeba wybrać. Natomiast tu wygląda to w ten sposób, że pracujemy dalej, ale precyzujemy w jakim kierunku. Więc jest to na pewno zdecydowanie najlepsza forma współpracy i z tego wychodzą no, najlepsze projekty. Nie wiem, choć takie projekty White Cat Studio jak Identyfikacja Neti, czy jakby wiele innych powstały w ten sposób. Więc też jakby ja widzę, że to rzeczywiście daje najlepsze rezultaty i też agencje są z tego, znaczy klienci są z tego najbardziej zadowoleni. Jest to rzeczywiście partnerska, bardzo bliska współpraca. No i oczywiście druga opcja, którą ma klient, no to jest zorganizowanie przetargu. Natomiast to, na czym nas zależy, to to, żeby te przetargi były no właśnie fair play, żeby one były zgodne z pewnymi zasadami. I tutaj przedstawię wam 7 takich głównych zasad.
Pierwsza zasada, która wydaje się dosyć oczywista, a jest często wręcz szokuje klientów, to jest to, że przystępując do przetargu ponosimy pewne ryzyko biznesowe, prawda? Jest to umowa, czyli ja ryzykuję ileś tam tysięcy złotych, które mnie kosztuje praca mojego zespołu, czy tam naście i tak dalej, w zamian za pewną sytuację i prawdopodobieństwo wygrania tego przetargu. I teraz ja, startując, to co myślę ta ilustracja bardzo dobrze ilustruje, muszę wiedzieć, z kim ja będę się ścigał, prawda? I czy tych agencji jest 3, czy jest na przykład 8. Czy są to na przykład, nie wiem, wielkie studia, z którymi ja wiem, że nie wygram i na przykład nie chcę ryzykować, bo to jest moja decyzja. Czy na przykład są to studia, że pomyślę sobie, ok, ryzykuję swój czas, startuję do tego przetargu. Więc to jest pierwsza rzecz, że klient powinien nam dać taką informację, ile agencji jest zaproszonych i powiedzieć, kto jest zaproszony, bo my wtedy wiemy, z kim rywalizujemy. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest to, o czym już poniekąd tutaj powiedziałem, który jest bardzo istotny, czyli właśnie zaakceptowanie warunków współpracy, czyli tego, że nie pracujemy za darmo, tylko jednak wykonujemy pewną pracę, która jest płatna i takim minimum, na które my się godzimy, bo tak naprawdę od tego 2008 roku nie wzięliśmy udziału jako studio w ani jednym przetargu niepłatnym, więc takim minimum jest rzeczywiście 50% honorariów za strategię i design, czyli rozkładamy w pewnym sensie to ryzyko pół na pół, prawda? Natomiast przy dużych projektach, które są bardziej skomplikowane, które wymagają już dużo dalszego pójścia w strategię, to najczęściej to są etapy, które są po prostu płatne w 100% i wtedy dopiero jest kolejny etap, kolejny, że to idzie etapowo i klient powiedzmy kupuje etap. Tutaj przy tym punkcie to, co jest bardzo ważne i o czym też wiele osób nie wie i trzeba o tym pamiętać, to czy musimy wiedzieć, co sprzedajemy, prawda? Czyli my sprzedając, bo zakładamy, że już ten przetarg jest płatny, przedstawiamy, nie wiem, 5, 6, 7, 3, ileś tam projektów wstępnych. Klient nam za to płaci, natomiast musimy być świadomi, co mu sprzedajemy. Musimy też sprawdzić uważnie, jakie są umowy, jak to wygląda, dlatego że my nie sprzedajemy praw autorskich. To znaczy klient nie ma prawa wykorzystać naszych projektów wstępnych. On płaci nam za naszą pracę, za naszą godzinówkę wykonaną, natomiast nie za licencję, nie za to, żeby mógł używać tych projektów, bo takie rzeczy się zdarzają i myślę, że też wiele osób z branży, szczególnie ci, którzy są dłużej, mieli takie doświadczenia niedobre. My mieliśmy jakieś takie doświadczenie dla pewnej firmy farmaceutycznej, startowaliśmy w przetargu, zaprojektowaliśmy opakowanie na pewien jakiś tam preparat multivitaminowy, no i nasze opakowania nie wygrały tego przetargu, nie przeszły dalej. Natomiast po pewnym czasie w reklamie telewizyjnej zobaczyliśmy ten projekt, który wygrał, który co prawda rzeczywiście się zupełnie różnił, natomiast tylnia ścianka, gdzie był taki powiedzmy infografika, była po prostu identyczną kopią 1:1 naszego projektu. Czyli po prostu coś, co im się akurat podobało w naszych projektach wstępnych, zostało gdzieś tam mniej lub bardziej świadomie, prawdopodobnie świadomie przeniesione na opakowanie. Na szczęście takie sytuacje, szczególnie jeżeli, tak jak w tym wypadku, taki produkt się już pojawi w telewizji, na szczęście są dosyć łatwe do wyegzekwowania, dlatego że prawo wygląda w ten sposób, że jeżeli następuje tego typu naruszenie i my byśmy złożyli pozew, to pierwsza rzecz, którą musi klient zrobić, to musi wycofać wszystkie te projekty do czasu wyjaśnienia. Czyli to się wiąże ze zdjęciem reklamy z anteny, czyli to są często już, idzie to w miliony. Więc w takiej sytuacji rzeczywiście są 2 wymiany pism prawnika i w ciągu 2 dni do 3 najdalej odszkodowanie jest na naszym koncie. No ale to wiadomo, że to nie jest coś, na czym nam zależy, tylko to są ciągle złe praktyki. Natomiast my musimy być świadomi właśnie tego, co sprzedajemy, właśnie tego, żeby nasze pomysły, nasze projekty były zabezpieczone, żeby to nie było tak, że właśnie coś prezentujemy i później gdzieś tam to ktoś bezprawnie wykorzystuje. Kolejny punkt to jest dogrywka i to jest bardzo powszechne. Część z was się pewnie z tym spotkała, że znowu startujemy w jakimś przetargu.
No i znowu sobie jakoś tam szacujemy nasze ryzyko na, nie wiem, 2 tygodnie pracy, więc pracujemy, wykonujemy, prawda, właśnie za określone tam finanse projekty i później się okazuje, że, no, że tam z 3 agencji, nie wiem, zostały wybrane 2 i jeszcze jest jednak drugi etap, że jeszcze klient chciałby zobaczyć to i to i to i to. I stajemy w takiej sytuacji, że znowu to albo możemy zrezygnować, a już, prawda, poświęciliśmy czas, zaangażowanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, albo możemy brnąć dalej. Więc jakby to jest znowu kolejna sytuacja, że no takie dogrywki muszą być płatne, prawda, że to nie może się jakby ciągnąć w nieskończoność, tylko to jest jakby kolejny etap, który jest znowu ustalane są warunki handlowe i znowu jest to prowadzone dalej. Takim przykładem, który mogę podać jakby z życia, to jest rebranding PZU, który robiliśmy. I to był taki rebranding, do którego właściwie stanęliśmy trochę tylko i wyłącznie. Znaczy prawdopodobnie nie wzięlibyśmy udziału w tym projekcie, gdyby to akurat nie był to takie tąpnięcie kryzysu i tak sobie myśleliśmy, kurczę, no może lepiej zaryzykować, bo może się okazać, że nie będzie co robić. Bo jeszcze pamiętałem poprzedni kryzys z 2000 roku, dlatego że było zaproszonych 8 projektantów, więc rzeczywiście to było bardzo dużo, czyli to jest taka szansa jak, prawda, w totka. Szczęśliwie, no oczywiście wygraliśmy to i tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że było 6 etapów, które się ciągnęły 8 miesięcy pracy nad samym logo, czyli było jakby pierwsze podejście, były badania, później klient stwierdził, że jednak chce zmienić brief, więc właściwie było kolejne podejście. Już oczywiście to ilość tych agencji się tam zmniejszała z etapu na etap, natomiast każdy z tych etapów był normalnie rozliczany, prawda? Czyli to była praca wykonywana na pewnych warunkach handlowych. Na szczęście już w 3 ostatnich etapach już właściwie konkurowaliśmy tylko z naszymi projektami, bo już były 3 nasze projekty, więc czuliśmy się dosyć bezpiecznie, ale rzeczywiście to się ciągnęło. Inne sytuacje, które też są jakby ryzykowne, szczególnie jeżeli, tak jak to jeszcze, bo to było dawno temu i wtedy jeszcze właśnie pracowaliśmy za darmo, to był też taki projekt, przetarg dla bardzo dużej firmy, czyli KGHM, gdzie było zaproszonych 8 agencji. Szczęśliwie znowu jakby wygraliśmy ten przetarg. Oczywiście to wiązało się jakby z jeżdżeniem 2- czy tam 3-krotnym, bo to były też etapy na prezentację do siedziby, czyli żeby dojechać do KGHM, to wiadomo, trzeba pojechać dzień wcześniej, nocleg, więc jakby to dla paru osób, więc to były spore koszta, spore zamieszanie. Wygraliśmy ten przetarg i tu się skończyła historia, prawda? Leży do dzisiaj w szufladzie, nie został zrealizowany, bo tam się, nie wiem, coś zmieniło, wybory, nie wiem, w marketingu i tak dalej, po prostu to umarło, prawda? Czyli też jakby musimy wiedzieć, jakie są warunki przetargu, co się dzieje, jeżeli wygramy przetarg, czy jakby klient wtedy musi nam za to zapłacić, czy on musi to zrealizować, czy nie musi tego zrealizować, bo tak jak mówię, dochodzi często do takich sytuacji, jak ta, o której powiedziałem. Kolejna sprawa, też dosyć istotna, to jest badania fokusowe. Często jest coś takiego, że przedstawiamy w jakimś projekcie, nie wiem, na przykład 3 wersje, klient wybiera jedną z dróg, która na przykład nie jest naszą rekomendowaną. Mi się to rzadko zdarza, ale już teraz, ale kiedyś powiedzmy, że mi się to zdarzało częściej. I to jest też dobre, jeżeli możemy porozmawiać z klientem i poprosić go, żeby na przykład do badań również była dołączona wersja, którą my rekomendujemy, żeby klient nam zaufał, że być może my mamy lepsze wyczucie, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidzieć i widzieć w inny sposób niż on to widzi. Więc to jest też dosyć istotne, dlatego że no wiele projektów, jak wiemy, gdzieś tam powiedzmy umiera albo idzie w złą stronę na etapie badań. To znaczy etap badań to jest w ogóle jakby też na oddzielną konferencję, bo to jest dłuższy temat i tutaj go dzisiaj nie będę rozwijał. Kolejna kwestia to są kryteria wyboru, czyli to jest też jakby każdy przetarg, każdy klient ma pewne swoje kryteria. One mogą być bardzo różne i to jest też tak, że my startując do danego przetargu powinniśmy wiedzieć, na czym klientowi najbardziej zależy, czego on oczekuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Im więcej wyciągniemy tych informacji, tym większą mamy szansę zrobić po prostu naszą pracę należycie i też doprowadzić do sytuacji takiej, że klient będzie z tego zadowolony. Kolejna sprawa to jest
też bardzo, bardzo istotny punkt, który no, mi się też parę razy w życiu zdarzył, że pracujemy nad jakimś projektem, nad całą strategią tygodniami, po czym przyjeżdżamy na prezentację i okazuje się, że na tej prezentacji są osoby, które są w ogóle niedecyzyjne, prawda? Że są, nie wiem, pracownicy niższego szczebla z marketingu, no i my przedstawiamy im całą naszą historię, strategię, prezentację, wysilamy cały nasz dar przekonywania i sprzedawania. I to są często rzeczy, które są dla nich z ich punktu widzenia trudne, bo to są rzeczy, na których oni się nie muszą znać, bo to są rzeczy dotyczące stricte tego, w czym my jesteśmy specjalistami, brandingu, grafiki, typografii i tak dalej. I później to jest przekazywane gdzieś tam głuchym telefonem do osób, które decydują. To jest też jakby nie fair, prawda? Bo my w pewnym sensie nie mamy szansy zaprezentować naszej ciężkiej pracy. Więc to jest też ważne, żebyśmy na początku, zanim przystąpimy do projektów, ustalili, jak to będzie prezentowane, przed kim i w jakiej formie. Bo tak jak mówię, na przykład ja staram się w ogóle nie brać udziału w przetargach, które są na przykład wysyłane, prawda? Że ktoś, że jakby, bo jest, nie wiem, firma gdzieś tam i nie ma możliwości rozmowy i prezentacji takiej face to face. Kolejny 7. punkt to jest, co jeżeli nie wygraliśmy, prawda? No bo wiadomo, z tych firm, które są zaproszone, no wygrywa na ogół 1, 2, 3, 4 czy tam 7 różnie nie wygrywa. I to jest również bardzo ważne, żeby firmy nie zostawiały nas z krótkim mailem, dziękujemy, wybraliśmy inną agencję, tylko żebyśmy zawsze prosili, żebyśmy dostali bardzo rzetelną, bardzo konkretną informację, dlaczego nasze projekty nie wygrały, co z nimi było nie tak, dlatego że to jest dla nas bardzo ważne, bo często my jesteśmy w stanie rzeczywiście się dużo nauczyć, żeby później robić to lepiej. Często też zadajemy sobie pytanie, że z naszym projektem było coś źle i dlatego nie wygrał, a po takiej rozmowie może się okazać, że wszystko z nim było dobrze, on był najlepszy, inny został wybrany z jakichś tam względów, albo po prostu została podjęta zła decyzja przez klienta, co się też często zdarza, albo klient się zasugerował, przeinterpretował w niewłaściwy sposób wyniki badań i wybrał coś innego. Więc to jest też taki punkt, który jest bardzo istotny. I jeżeli chodzi o tą broszurkę, którą teraz przedstawiam, to jest coś, co możecie, tutaj jest adres klubu, więc każdy z was może sobie ją ściągnąć. Zalecam do rozsyłania tego, do rozpropagowywania tego, do uczenia klientów, jak to powinno wyglądać, prawda? To znaczy, jak powinno wyglądać rzeczywiście taki przetarg fair play. I też myślę, że to może wiele zmienić, dlatego że pamiętajmy, że my jesteśmy ciągle jeszcze bardzo młodym rynkiem, młodą gospodarką, że nasi klienci też się edukują, oni też jakby nie wiedzą po prostu pewnych rzeczy, nie wiedzą często jak do tego podejść. To, co oczywiście można zaobserwować w ostatnich latach, to, że mamy nieporównywalnie lepszą sytuację niż to było powiedzmy w 1996 roku, bo rzeczywiście coraz więcej jest przetargów, konkursów, które się odbywają w bardzo dobry sposób, gdzie klient jest świadom tego, na czym polega praca designera, czym ona się różni od pracy art dyrektora. Tutaj oczywiście też ważnym elementem jest, i to też w przetargach powinno się brać pod uwagę i powinno się jakby takich rzeczy pilnować, że jeżeli jest przetarg, jest tam ileś tam elementów i jest na to tydzień, no to wiadomo, że po prostu nie można tego brać, prawda? Bo po prostu biorąc to, po prostu podpisujemy się pod złem, które się będzie rozwijało i później multiplikowało. Ja myślę, że teraz i tak już rzeczywiście rynek zrozumiał to, że projektowanie graficzne jest rzeczywiście rzemiosłem, które potrzebuje czasu, którego nie da się zrobić na jutro, tylko my projektując coś, sami musimy mieć czas, tydzień, żeby spojrzeć na to za parę dni, żeby zobaczyć, żeby nie było tak, że dzisiaj to stworzyliśmy, czy tam o 5 rano, a o 9 jest prezentacja. No bo to nigdy na dobre nie wychodzi, prawda, że ten czas jest rzeczywiście potrzebny dużo dłuższy. Druga sprawa taka istotna, którą też warto jest uświadamiać klientom, to jest to, że tak naprawdę klienci często nie zdają sobie sprawy, że dając na jakiś przetarg krótki timing, no tak naprawdę sobie szkodzą, no bo komu oni szkodzą, prawda? No wiadomo, że my się tam zarwiemy parę nocek, nie pierwszych, nie ostatnich,
ale oni finalnie będą mieli gorszy produkt, zapłacą za coś, co mogło być dużo lepsze. To jest też coś takiego, że no wiecie, jak to wygląda. Jeżeli mamy na zrobienie czegoś, nie wiem, 1 albo 2 dni, to wybieramy takie rozwiązania, które da się zrealizować w 1 albo 2 dni. Jeżeli mamy na coś miesiąc, podchodzimy do tego zupełnie inaczej, prawda? Możemy na przykład, nie wiem, pomyśleć o sygnecie, który będzie ręcznie kaligrafowany i będziemy się bawić nad samą kaligrafią przez 2 tygodnie, bo po prostu mamy czas na ten proces, prawda? Możemy przez tydzień szukać odpowiedniego kroju pisma i tak dalej, i tak dalej. Skracając ten czas, oczywiście musimy rzucić na stół rozwiązanie, które da się wygenerować w takim czasie. Więc to jest też coś, co myślę, no to powinno być taką rzeczywiście prawdą, którą no wy jesteście tymi osobami, które mogą to, że tak powiem, rozprzestrzeniać, głosić, rozmawiać i edukować naszych klientów. Nie wiem, czy jeszcze coś powinienem powiedzieć w tym temacie. Myślę, że to już chyba jest wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to jak rozumiem później zapraszam do rozmowy. Dziękuję bardzo.